Cześć, mam na imię Asia, a to jest mój vlog nitką malowany, na którym prezentuję wykonane przeze mnie swetry, sweterki, a także obrusy i serwety wykonane na szydełku. Dzisiaj chcę Wam opowiedzieć, co zaczęłam robić w tym roku. A co zaczęłam? Zaczęłam w zasadzie 3 swetry. Pierwszy sweter, jaki zaczęłam robić, wszystko jest zaczęte, jeszcze nieskończone. To jest taki sweterek, no jest prosty, z ściegiem zwykłym, gładkim, prawym robiony. Rękawy tak są wykończone, czyli ściągacz pojedynczy, tak samo na dole, ściągacz pojedynczy. Jeszcze muszę wykończyć wszystkie nitki, no i go przeprać. Zobaczymy, jak będzie wyglądał po upraniu, jaką będzie miał wielkość. Jak już go wykończę, to oczywiście umieszczę wszystko na moim vlogu, więc jak ktoś będzie chciał sobie zrobić coś podobnego, to z opisem, może skorzystać z opisu. Ale na razie jeszcze muszę to wszystko zrobić, jeszcze wykończyć nitki i uprać. Oczywiście to było robione ściegiem gładkim prawym, więc taki wzór trochę dla mnie nudny był. I zaczęłam robić drugi sweter. Trochę bardziej skomplikowanymi wzorami, bo jest trochę warkoczy. No. To jest taki kolor brudny róż, tak zwany brudny róż. Także tak to wygląda. Na dole jest ściągacz podwójny. No, mam zrobiony tył, mam zrobiony przód, rękawy, także jeszcze muszę to zszyć, wykończyć tutaj pod dekolt. No i jak będzie gotowe, też umieszczę wszystko na moim blogu, jakie zastosowałam wzory i tak dalej. Ale to jeszcze jest trochę do zrobienia i prawdopodobnie w tym roku, znaczy nie w tym roku, już nie będę chodzić na pewno w tym swetrze teraz, ponieważ się robi coraz cieplej. Więc takie grubsze swetry już pójdą na później, na jesieni dopiero. A teraz zaczęłam robić taki sweterek w zasadzie na rzutkę, trochę na lato, ponieważ potrzebuję czegoś do jazdy na rowerze. I tak się zastanawiałam też, jaki kolor wybrać, czerwony, żółty, bo tak, żeby było mi trochę widać, jak jadę na tym rowerze. I zdecydowałam się na żółty. Taką włóczkę kupiłam, to jest Gazal Baby Cotton. Taki żółty kolorek. To jest włóczka 60% to jest bawełna, 40 akryl, 50 gram, 165 metrów w 50 gramach. Także na cieplejsze dni w sam raz, bo to jest bawełna. A wybrałam z mieszanką akrylową, ponieważ będzie taki trochę lżejszy ten sweterek. Trochę inny w dotyku i lżejszy. I co chcę z tego zrobić? To będzie takim wzorem ażurowym. Wzór, skąd mam wzór? A mam taką wielką księgę, 1000 plotów na drutach i szydełkiem. I stąd zaczerpnęłam ten wzór. No, książka już jest mocno sfatygowana, często używana, ale ciągle się przydaje, bo jest tutaj mnóstwo wzorów. O, tak to wygląda. Także co prawda książka jest stara, bo to jest z 1910 roku, więc te wzory są czarno-białe. Oj, uciekają mi nitki, ale są też wzory kolorowe. Są zdjęcia kolorowe. To są raczej na szydełko tutaj, co widzę. No oczywiście w książce są opisy, jak nabierać oczka. O, tak to jest pokazane. Oj, jak nabierać oczka. Jak w ogóle jak wykonywać różne rodzaje oczek, jak się wykonuje. Także taka dosyć dobra księga. I co ja stąd wybrałam? Wybrałam wzór numer 319. Będzie taki ażurowy wzorek. 319, dużo dziur. Taki w sam raz na lato. I oczywiście już mam próbkę, bo już w ogóle zaczęłam ten sweterek. Próbkę mam. Próbka wyszła o takie coś. Pokażę Wam, jak to wygląda. Tak wygląda ta próbka.
To jest na drutach numer 3,5. I tak wygląda ten wzorek. Według mnie bardzo fajnie wygląda. Na lato w sam raz. Dziura na dziurze. Więc na lato będzie bardzo dobry, przewiewny. A jak to wygląda, co już mam zrobione? Na razie mam dopiero plecy, zaczęłam robić. Może na tym Wam pokażę, będzie lepiej widać. To jest cienka włóczka na druty, polecana na druty 3-4. Ja robię na drutach numer 3,5. Więc trochę mi się zejdzie. Tak to wygląda. Na dole mam ściegiem francuskim, nie, przepraszam, to jest ryżowy. Ryż pojedynczy, czyli jedno oczko prawe, jedno oczko lewe. A przy ściegu powrotnym, jak wracamy, robimy odwrotnie. Tam, gdzie było lewe, robimy prawe, tam, gdzie było prawe, robimy lewe. I taki miałam koncept, że tu będą takie obramowanie właśnie tym ściegiem ryżowym i na górze, jak będę odejmowała tutaj na podkór szyi, to będzie takie obramowanie. Natomiast z przodu, jak będę robiła przody, to nie będzie on zapinany, ten sweterek, tylko będzie taka narzutka na lato. Jak to w ogóle moja koncepcja na razie wygląda? O, tak sobie rozpisałam, jak to ma wyglądać, ten sweter. Także zaczęłam go robić 24 marca. Napisałam, że wiedzieć, ile czasu mi się zejdzie, zanim to zrobię. Jeszcze nie mam rozpisanych rękawów. Zobaczę w ogóle, jak mi to wyjdzie. No i muszę się trochę pospieszyć, bo do maja już niedaleko, bo to już jest kwiecień. Więc muszę się pospieszyć. Zobaczymy, jak mi powinno wyjść dobrze. Jak już wszystko zrobię, będzie sweterek zrobiony w całości, to oczywiście pokażę wszystko na moim blogu. Będzie cały opis, ile zużyłam włóczki, ile trzeba nabrać oczek i tak dalej. Także wszystko będzie dokładnie opisane. To wszystko, co chciałam Wam dzisiaj pokazać. Mam nadzieję, że spodobały Wam się projekty, nad którymi pracuję. Jeżeli tak, to zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Natomiast w opisie pod filmem umieszczę Wam link do strony na mojego bloga, gdzie będzie opisane, jak zrobiłam sweterek, w którym obecnie jestem. Jeżeli Wam się spodobał, to też możecie sobie skorzystać z tego opisu i wykonać taki sam, jak ten, który mam na sobie. Także dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!